Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Witam was serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj przyjechałem do IFIM Szefa do Poznania. Będziemy jeść. Będziemy jeść jak zwykle. To się nie zmienia. To się nie zmienia, będziemy jeść dużo. Duże to podobno będą pyry, które dzisiaj mamy za zadanie zjeść. Podobno są duże, są dobre i są gorące. A czy tak będzie? No musisz to sprawdzić. Kilogram jedzenia, słuchajcie, z dodatkami. No nie jedliście czegoś takiego. Myślę, że bardzo mało osób jest takich, co miało okazję próbować takiego ziemniora z dodatkami, z różnymi sosami i dziwnymi smakami. Z tego co patrzyłem, to regionalnie tylko jest jakby ten food truck dostępny. Myślę, że nie ma opcji, żebyś to jadł kiedykolwiek. No, w Poznaniu na pewno nie jadłem, więc gdzie indziej mogłem jeść, ale z innej, jakiegoś tam innego szyldu niż Spoko. z tego tutaj twojego. Także idziemy, widzowie. Widzimy się za chwileczkę już spod samego lokalu, nie wiem, food trucka, nie wiem, budki, jak to nazwać? Miejsca, gdzie będą pyry. Będzie łatwiej. Tak, a ty widzu, koniecznie łapeczka i sub. I napisz w komentarzu, od jakiego odcinka oglądasz Maksyma. I od jakiego odcinka oglądasz IFIMa? Pewnie od tego, bo tu... Ta, tutaj jest. Podejrzewam, że bardziej od dłużej oglądają ciebie niż mnie, co nie? Co Nie no, niektórzy. ty masz duży kanał niż ja. Tak? No chyba tak. Mi się wydaje, że nie. Tak? Mi się wydaje, że nie. Dobra, niech ktoś to sprawdzi i napisze w komentarzu, kto był pierwszy na YouTubie, ale ja mam tak, dobra, sprawdźcie to. Nie ma to znaczenia. Dobra, sprawdźcie W to. każdym razie widzimy się za chwilę. A patrzcie też, że są pieczone mini ziemniaki z nuggetsami, to też opcja dla dla małych, albo na mały głód. Ja mam duży głód. Sosy biały i czerwony, w smaku jak z ognia, wymieszany z masłem i dużą porcją sera. To wyglądają jak kulki lodów, nie? Jak Gorące? jajecznica. Kulki lodów. Ale no wygląda to Spoko, no. kawał ziemniora. Ale no, pachnie ładnie, nie? Więc Ładnie, ładnie, no. Ale to pewnie dlatego, że głodny jestem. To ja tak, wiesz, wszystko mi tu Ale pachnie. ogólnie mi się wydaje, że mało spotykane takie coś, że taki właśnie fast food z użyciem ziemniaka. Dobrze mi podsunąłeś. Witamy w Poznaniu. Ja byłem nastawiony na kebaba, okej? Ale to będziesz miał, słuchaj, ziemniak z kebabem. No właśnie, więc Więc wymieszaliśmy. jakby masz dwa w jednym, bo masz i kebab i ziemniaka też. Sosy własnej produkcji, białe, czerwony. To czerwony ode mnie. To może być też jakby spoko, bo macie, patrzcie to, sos śmietanowy to ogólnie do ziemniaka git, nie? I masz cebulkę i śledź, nie? Kamusa tam fajna. Potańcz Piri, piri. Teraz ty tańcz. To znaczy te piri-piri jeszcze, co tam mają za sosy. Sriracha mayo. I jak tam? Byłem zobaczyć, co tam się dzieje. Sosy wziąłem ci. Tak? Bo, no, wziąłem ci, żebyś miał i biały, i czerwony. Te własnej roboty. Ale zobacz, idealna pogoda się zrobiła właśnie dla ciebie, bo przed chwilą padał deszcz, a teraz masz słońce. Fajne miejsce w ogóle, bo Słońce pod kątem. dużo tutaj różnych lokali. Bo to jest spoko, akurat Jest kebab, burger. jesteśmy w niedzielę Kurczak. i niestety jakby wiesz, połowę masz zamięte, bo jeszcze, nie, w sumie dwa tylko. Bo masz jeszcze tam jakąś pizzę i kurczaka, ale są lody, jest jeszcze piri-piri, jest burger. Ale prawdę mówiąc, ja już jadłem tego ziemniaka w wersji z gzikiem, jest naprawdę fajny, ale tych wersji, które wziąłeś, to jeszcze nie. Około kilograma jedzenia. No, spore porcje to są. Ze śledziem. Ziemniak ze śledziem. No, to z jest serem i śledziem. Będzie sranie jak się masz. Może? Daj znać później. Jeszcze sosem ostrym poprawimy. No. A w twoim to tak, nie? Bo tu mamy, jeżeli chodzi o sosy, to jest sos pomidorowo lekko pikantny. Z nutą aromatycznych ziół. Ale czy tak będzie? Ja jestem aromatycznie głodny. Nie, ja też ci powiem, no. Mało dzisiaj jadę, więc chętnie taką pyrę sobie skonsumuję. Jesteśmy w Poznaniu, żeby utrzymywać się w tradycji. No to tak, muszą być ziemniaki. Żeby utrzymywać Ale żeby się utrzymywać w tradycjach tradycji, poznańskich. i żeby się utrzymać w tradycji, to byś musiał wziąć z gzikiem. A wziąłeś z kebabem. Czyli masz poznańsko-turecką tradycję. Widzisz jaka mieszanka? No. A ze śledziem to jaki będzie? To będzie... Polsko-polski? Nie, śledź to jest też polskie, nie? Dobra, to czekamy na ziemniaki i zobaczymy co będzie. Czekamy na ziemniaki, jedziemy do chaty i jemy ile wlezie. Niewiele ponad 7 dyszek za 2. 2 ziemniaki za 7 dych to jest trochę, nie? O, trochę. Ale patrz. No ale z łososiem- patrząc na rozmiar i podejrzewam, że dostępność takiego pyra też nie jest taka łatwa, no żeby No wiesz, tak, takiego ziemniora wziąć. Ale i zrobienie, i składniczki. Chyba, że on jest przygotowanie. zrobiony jakoś w AI.
Nie wiem, może. W 3D drukarce. No może być, no. I oni tu robią tak, ziemniak, masło plus ser. Bo masło jeszcze jest. No. Rozcinają ziemniora, kładą Spoko, no. masło i do tego ser i To jest taka papka, no. tłuściutko. No, o kurde. Spory, no. Zobacz. No ja wiem. 2 kilo. 2 kilogramy tu jest. Zobacz. O kurczę. No mówię. Waży 2 kilogramy. Widzowie. Dajcie znać, komu uciekła ślinka. Okej. I dajcie A teraz znać, akurat kto ten zostawił właśnie łapkę w górę. Kolega Robert robi. Zjem to. Wjadę w temat. No, Ja już mam żołądek na plecach ogólnie. ale przyczepiony. pachnie mega tutaj właśnie, no. No, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Jedziemy jeść. Widzowie, już widzimy się z domku. Jesteśmy. Synchronizacja poszła. Dobra, to jest chyba śledź mój, To nie? jest śledź. A ty masz z kebabem. To jest nasz. No dobra. A w Pół sensie na- mój wybór. Twój wybór. Ja wybrałem z kebabem, ty wybrałeś ze śledziem. A i tak jemy na pół. Patrz, ogóreczki jeszcze wynegocjowane, są sosy. Patrz. Wszystko pięknie. Patera. Ej, dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Ej, naprawdę fajnie to wygląda. Patrz. Festiwal. Jak to pachnie, ale mogłoby być więcej kurczaka. A ty masz po prostu dorzucić sobie śledzia, tak? Tutaj. No chyba tak, no. Zobaczymy najpierw, No, czy to jest kraftowe mięso. no to sprawdzaj. Ogólnie pani mówiła, że właśnie te dodatki robią sami. To mięso chcesz powiedzieć, że robią sami? Uważam, że nie. Ja też uważam, że nie. Nie jest to mięso jakieś No nie. najwyższych lotów. Chociaż czekaj, bo my pytaliśmy o śledzia, nie o wszystko. Okej, pytaliśmy o śledzia, więc jakby w sumie tutaj dopowiedziałem sobie, ale nie wiem, czy to robią sami, ale smakuje to tak, jakby takie było to dosyć pospolite mięso gotowe. Gotowe, tak, tak. Nie? No. A to co, dawaj wrzucaj tego śledziucha. No dobra, i tutaj zobacz, jest opcja. Mało śledziowo pachnie. Mało śledziowo pachnie. Mało no. śledziowo pachnie, bardziej być koperkowo bym powiedział. Patrzcie to, mamy tak tutaj jak za sprawą tego twarogu, że dają tą opcję dodatkowo, że możesz sobie sam wymerdać tutaj. I to jest spoko, bo uważam, że w transporcie, jakbyś tutaj już zaaplikował to wszystko, to mogłoby się to wybełtać. Tak, tak, i by się zrobiło takie, wiesz, może wodę by puścił czy coś. Też jest kolejna opcja spoko, że możesz sobie zobaczyć, poporcjować ile chcesz. Że nie musisz całej porcji sobie dać. Na przykład jeżeli nie lubisz tak mega intensywnie, to dajesz sobie na przykład tylko pół. A nie chcemy całej porcji? Chcemy, tylko mówię, że jak osoba na przykład na przykład uzna ktoś, że to jest za mocno śledziowe i chce na przykład, wiesz, mniej tego śledzia czuć, no to może sobie dać mniej. Próbujesz samego śledzia? No, trzeba sprawić. Spoko. Pokaż. No. Tak jak na święta może. Nie no, szczerze to ja mówię, nie jestem mocno śledziowy, a jest to według mnie dobre. Mocno słone jest. Mocno słone i koperkowe, ale git. Na przykład... Wolę tego kurczaka, Tak? który nie jest kraftowy. Okej, to mi Ale- zasmakowało bardziej to. Ale jak ma być dorzucimy szczery. sobie to razem z Dobra, ja ogóreczkiem, to mieszam. będzie dobre. Ale dajemy na początku pół czy całe? Pół chyba, co? Pół, zobaczymy, no bo ogólnie jest Dużo. intensywne. Słone bardzo, no. Intensywne, jest mocno słone. O, to spróbujemy od razu sosy może tak. No właśnie, Jak bo już tu mamy. mamy ten. Wziąłeś sos biały i sos czerwony. Czerwony. Ogólnie- Biało-czerwony. Polskie sosy wziąłem. Biało-czerwony. Fajnie pachnie. Ale uważam, że na przykład do tego sosów nie potrzeba, bo to już masz. Jakby w sensie ten sos śledziowy. Ale mocny. Bardzo dużo czosnku. Kurde, wygląda to spoko. Taki pyr przypieczony. Ale szczerze, to jest też mocno słone. Tutaj w tym. No jest. No. Bardzo słony, no. Mega słone. Ale uważam, że jakby się dało całą tutaj porcję tego śledzia do środka, to za dużo byłoby. Za dużo, no. No, że to Ja fajnie myślę, dodaje. że to będzie dla mnie wystarczające i tak. No. Dla mnie ten kebab jest słabszy niż to. Jak ja mam w głowie jeszcze ten poprzedni smak z twarogiem, to ja bym zrobił tak, śledź pierwszy, twaróg drugi, to trzecie bym dał. Tak? Kebab, no. A z ogórkiem dobre. Ogólnie na tle właśnie innych takich jakby opcji dostępnych na mieście, to wydaje mi się, że to jest super innowacyjne. Nie? No tak, że bo takie wszędzie... inne. Znaczy ja też wziąłem taki miks trochę, bo z kebabem. Bardzo dobre. Dobre. Jednak jak się samo próbowało, to takie sobie, ale jak się to zmiksuje właśnie z ziemniakiem i z ogórkiem, to pyszka. Masło, ser. Nie wiem, czy ten ziemniak też jeszcze nie jest dodatkowo jakimś tłuszczem jeszcze tutaj karmiony, ale tak wygląda, ponieważ wątpię, żeby on tak się samodzielnie przypiekł. Że też jakaś tam mieszanka jakiegoś tłuszczu chyba na górę jest też. Więc na przykład, jeżeli byś taką porcję zjadł 900 gramów, to nie wiem ile kalorii to może mieć, ale mi się wydaje, że z tysiaka może to mieć. No kurde, no dużo sera, dużo masła. No. Widziałeś jak ona tam mieszała. Sporo, no.
ale Syte. Słaby- Więc w sumie, słaby sos. przeliczając kalorie do ceny, to nie jest aż tak źle. Bo ogólnie wiesz, brzmi to konkretnie, że 35 zł za takiego pyra. Ale Zjedz z jednej takie strony dwa. dostajesz porcję na pół dnia. zjedz takie 2 w ciągu dnia i jest koniec. Spróbuj sobie tego sosu. Ten czerwony jest troszkę pikantny, ale To jest dobry. ten jest dobry, ale No. ten jest taki, jakbyś dostał jakiś rozwodniony No nie. koncentrat Nie, pomidorowy. to smakuje jak pulpa pomidorowa. Była z dodatkiem jakiejś takiej przyprawy, nie wiem, i też jest ostry, nie? Jest pikantny, No. no. Ale On nie też jest ma czosnek w środku chyba. taki rozwodniony trochę No. jest. Nie, to ten biały dużo lepszy. Biały lepszy. Biały zawsze lepszy. A jeszcze ze skórą? Ziemniaka? No. No nie wiem, a ty? No. A jak jesz z ogniska, jak jadłeś, to jadłeś ze skórą czy bez? Nie, bez. Bez? Patrz ile soli. No widzę. Widzisz? Ale nie no, dla mnie bardzo dobre, ale ten kebab smakuje mi mniej. A mi właśnie chyba bardziej. Okej, no widzisz. No ile osób, tyle smaków. Nie wiem Każdy czemu, ma swój. ale ja ostatnio jestem mało mięsny i tak ogólnie, jakbym miał sobie sam przygotowywać jakby właśnie żarcie, to zrobię, nie wiem, 1 na 6 posiłków coś z mięsem. Tak? No, a tak to ja, nie wiem, dużo sera, twarogu, jakieś takie rzeczy. No nie wiem czemu. Z wiekiem coraz mniej się chce gotować. Ale zobacz, to tak jak... dlatego nie warto brać w 100% przykładów z kogoś, kto nagrywa jakąś recenzję, no bo każdemu Każdy może ma inny smakować smak, co no. innego. I tak jak tobie smakuje bardziej jeden, mi smakuje bardziej drugi. No widzisz. Sam ziemniak z tym serem, z tym masłem w ogóle ekstra. No właśnie, chciałem właśnie teraz to powiedzieć, że spróbuj ocenić teraz jakby, wiesz, samego ziemniaka, nie zwracając uwagi, czy to jest kebab, śledź, czy tam Sam coś, ziemniak nie? super. No. Mięciusieńki taki, znaczy wiadomo, on jest wymieszany z serem, zobacz, tu tak? To jest sam ziemniak z serem. Ja wiesz, co nawet bym zrobił w przyszłości? Kupił tą wersję bez dodatków i sobie dodał coś w domu Swój. sam. No, na przykład... Taki z serem stromigiem. No nie, to nie. Ale ogólnie bym spróbował zrobić tak, żebym dodał jakiś swój ulubiony dodatek sam. I chyba cena nie była aż taka odklejona, bo chyba tam 25 zł było, nie? Za samą porcję. Albo lecisz do jakiegoś kebaba, który jest dobry i kupujesz samo mięso. No na przykład, no. Ja mam nadzieję, ja tylko zastanawiam się, czy powiedzie na koniec, ale się najadłem. Bo to jest prawie kilogram. Tak jak pani Ja ci powiem, że jem tą połówkę i jest dla mnie już okej, nie? No. A jakbym zjadł całą, to uważam, że na pół dnia mam spokój. Ja sam nie wiem. Jeszcze za wcześnie, żeby No okej. wysnuć jakieś teorie. No ale uważam, że na przykład na taką małą porcję, jaką się je, to na przykład syci bardzo mocno. No tak, no jakby Olga miała zjeść takiego ziemniaka, to by pewnie nie zjadła całego. W sensie ogólnie jakbym chciał, no to bym zjadł takie 3, nie? Tylko chodzi o to, że realnie tak jakby oceniam jakby to, jak mocno się najadam tym. Porcja jaka to jest, jakby ile tego zjadłem, to sytość jest naprawdę takie, bym powiedział, 4/5. Tak? No. Ziemniaki mają też najwyższy wskaźnik sytości wśród węglowodanów. Węgli, No, masz jakby, wiesz, porównując makaron, No tak, no tak, chleb tak, i, tak. i tak dalej, to ziemniak jest najbardziej. A i tak mają mniej kalorii w sumie. No mniej, no. Ale tu akurat kalorii jest full, bo masz, wiesz, to masło, ser, więc tu akurat mi się wydaje, że to jest sporo. I jeszcze ogólnie ta sama sałatka mi się wydaje, że też jest jakby mocno kaloryczna. Sam śledź tak sobie mi smakował, ale Okej. w połączeniu z ziemniakiem, z ogórkiem to Dobra, a kupiłbyś to jeszcze raz? kupiłbym. Ja bym też wziął, ale bym wziął tą wersję bez żadnych dodatków i bym sobie dodał sam. Bo i cenowo to wychodzi lepiej i smakowo podejrzewam też, nie? Tak. Spróbuję tą Przepyszny ziemniak. skórkę. Ja zeżarłem już całe. Ej, dobra skórka, no. Ale głupi byłem, że nie jadłem jej. U mnie jedzenie się nie marnuje. U mnie tylko ten papier zostanie. Dałaś mi 4. Nie wiem, czy u Ciebie to papier. Dałaś mi 4. Jak chcecie zobaczyć, czego 4 dostał, Dała mi 4, czaisz. to pojawi się, nie wiem czy się pojawił już, czy nie. Pewnie tak. Na pewno zobaczycie mnie u niego na odcinku, to będziecie wiedzieli o co I chodzi. było odklejone to było. Dostał 4. Ja już teraz, jak zjadam tą drugą połowę, to czuję tak, że trochę siada na brzuch. No spokojnie, mamy jeszcze co nagrać. A tam jest jeszcze jeden z czosnkiem i z czym? I tam jest sałatka czosnkowa, tak? To jest ten... Z czosnkiem. Pokaż. Spróbuję sobie kawałeczek. To jest mega dobre. To w ogóle smakuje jak czosnkowe masło. No. Weźcie wersję z czosnkiem. I jeszcze jakbyś to dał. A kombo, Wiesz, dobre. bo tam to tak się nażała. Mega dobra. No.
Ale Serio. na bank ma to tyle kilokalorii. Dużo, no. No ja myślę, że z tysiaka, kurde, może mieć taki No, mi się jeden cały wydaje ziemniak. też lekko. Ja mi się potem chce pić. 1/4 kostki. Czuć, że tam jest soli w full, Słone nie? mocno. No, a mi od razu momentalnie mi się chce pić, no. Wydaje mi się, że w jednym ziemniaku masz na przykład podwójne zapotrzebowanie soli na dzień gdzieś, nie? Bo to naprawdę czuję mocno. No. Brzuszek pełny? Szczęśliwy. No widzisz. Jeśli chodzi o samego kurczaka, nie był najwyższej. Mi naprawdę on nie smakował. Nie chcę tu nic mówić, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś jakby własny wyrób, tylko po prostu takie mięso. Kupna gdzieś. No na pewno kebaba nie kupiłbym. Ogólnie tak jak sam ziemniak bardzo mi smakował, no to po prostu te dodatki już niekoniecznie. To prawda, sam ziemniak bardzo dobry. Taki, no, czuć, że I zmieniłbym swoją topkę po spróbowaniu tego serowego z czosnkiem. Ser z czosnkiem na pierwszym miejscu. Drugi dałbym ten śledź. Trzeci twaróg, którego ty nie próbowałeś. No i czwarty wziąłbym ten kebab. ja bym samego ziemniaka zjadł nawet bardzo chętnie. No, Tego z tym serem w środku. I mi się wydaje, że właśnie tą wersję zwykłą bym jeszcze na Tak, pierwsze tak. miejsce dał, bo no po prostu to jest super, że możesz sobie dodać co chcesz. Możesz sobie takiego ziemniaka zawsze zrobić Tak. i on będzie tak Pomyśleć. smakował. No, że to nie jest nic Dwa takiego, ziemniaki wiesz. na pół, No. sera do środka, masełko, mieszasz i masz... I w ogóle zobacz, jaki to jest zajebisty pomysł na taki fast food też, no bo to robisz szybko, nie? Dobre, sam ziemniak bym wziął, Tak, no. natomiast tak z dodatkami tam 38 zł to jest... Trochę to sporo, jest nie? Ale z jednej strony patrz, masz dwa duże ziemniaki, nie wiadomo ile tego masła, nie wiadomo ile tego sera, to też trochę jakby wlicza się w cenę, a jednak co jak co, no ktoś musi na tym No i robić siano. robocizna, tak? No. Ktoś to musi robić. No i też lokalizacja... Patrzyliśmy, że ten piec jest jakby taki mocny i też mi się wydaje, że zużycie tego pieca to też no nie jest mała kwota, nie? No i lokalizacyjnie, tak? To też za lokalizację pewnie trzeba zapłacić parę złotych. Jeszcze dolić to, dużo folii, materiały Opakowania. tutaj to... Nie, no to tak, też tak, tego, tak. No, nie? no pewnie taki food cost i tak wychodzi pewnie z A czy to jest tak, złotych. patrzysz ogólnie na tą cenę i myślisz sobie, ale dużo, a jak później zobaczysz od kuchni, ile tego wszystkiego tam jakby jest i tak dalej, to wcale nie wychodzi aż tak źle. Ale wiesz, tak samo możesz tłumaczyć najgorszego kebaba podłego jasne, że z tak, budy no i nie, też że powiedzieć, mógł no zrobić ale to, wiesz, to. ktoś za tym stoi. No stoi. No. Market. No tak, Tutaj też kurczak nie był ale najwyższy spoko, lodowy, ale spoko, no. tak w ogólnym rozrachunku bardzo spoko pozycja i zapraszam, spróbujcie, bo warto spróbować. Może niekoniecznie tego z kurczakiem. Widzimy się zaraz w kolejnym odcinku, który pojawi się już niedługo. Już niedługo, także zostaw łapę. Zostaw łapę, zostaw suba. Jak dotrwałeś do końca, napisz komentarz czosnkowy sos, tylko się nie pomyl. I napisz to dobrze. Czosnkowy. Nie I czosnkowy. I zobaczymy, ile osób dotrwało do końca. Czosnkowy. Oglądało do ostatniego słowa właśnie teraz. Do ostatniego czosnka. Pozdro.